siano na dół, konie, bo konie... Chcesz taką lampkę? I tak tata albo mama będą nosić, bo jak nie jest lekka, to... Jeszcze poproszę może pana, bo pan jest wysoki, to będę pana widział. Dółko pan jest wysoki, ale bierzemy zawsze jakieś lampy na rezerwę. Proszę bardzo, 6 osób. 2, 5, to jeszcze 3 osoby. Proszę bardzo, jeszcze 3 osoby. Nie będziemy dzielić na... Nie, rzeczywiście jest taka mała. Proszę bardzo. Ten dzwonek jest Trochę cichy. Powiedz trochę głośniej jeszcze. Aha, on już jest rano. To na grubie. Zanim klatka jest, Zobaczcie, ile zaoszczędziliście pieniędzy.
To zapraszam Państwa tam. Kilka słów o kopalni Guido. Wybudowana w drugiej połowie XIX wieku. Jedna z 7 kopalń na terenie Zabrza. Kopalnia niewielka, bo największe wydobycie to jest koniec XIX wieku, około 1000 ton węgla na dobę, a kopalnia zatrudniała około 1500 górników. Swoją nazwę przyjęła od imienia pierwszego właściciela, księcia Guidona von Donesmarck. Jeden z najbogatszych tutaj ludzi na terenie Śląska, właściciel wielu hut, wielu kopalń i doradca kanclerza Bismarcka, bo te tereny należały do państwa pruskiego, potem do niemieckiego, dopiero w 1945 roku znalazły się w granicach Polski. W każdej kopalni taki szyb jest wąskim gardłem, bo tym szybem były opuszczane materiały, zjeżdżali, wyjeżdżali górnicy, był wyciągany węgiel, jak również opuszczano na dół konie, bo konie pracowały na dole, ciągnęły wozy z węglem. O ponad 100 lat temu tych koni pracowało na dole prawie 4000. Koń, który raz jechał na dół, nigdy nie wyjeżdżał na powierzchnię, pracował 4 do 5 lat. Te konie ciągnęły do 12 wozów z węglem, a każdy wóz ważył około 800 kg, także to była waga gdzieś do 10 ton. Pracowało się w systemie dwuzmianowym po 12 godzin. Po 12 godzinach pracy konie odpoczywały w stajni. Na poziomie 170 mieliśmy 3 stajnie, a tutaj była jedna stajnia. Jechaliśmy tym szybem, jesteśmy w tym miejscu, pójdziemy tutaj tymi chodnikami. Zwiedzanie skończymy w tej komorze. Tu była kiedyś komora pomp, a dzisiaj jest kawiarnia czy bar. Można tam napić się kawy, herbaty czy piwa, czy coś mocniejszego też można coś zjeść, jak również można kupić pamiątkę. Tutaj jest troszkę tak ciasnawo, ale przed nami jest taki zbiornik na węgiel. Niewielki zbiornik, około 300 ton węgla mieści. Zdarza się, że zabraknie wozów na załadowni. To by trzeba było zatrzymać wydobycie w ścianie. Aby tego uniknąć, to mamy taki zbiornik. Przenośniki taśmowe, które transportują węgiel i sypią do wozów, są nad tym zbiornikiem. Jak nie ma wozów na załadowni, jest tam taka odkładnia, która zgarnia węgiel do tego zbiornika. Każdy segment zbiornika ma taką klapę otwieraną hydraulicznie. Jedna z klap jest tutaj otwarta. Jak maszynista przywiezie wozy, to górnik, idąc pod zbiornikiem, po kolei otwiera te klapy i węgiel ze zbiornika wysypuje się na ten przenośnik, a ten przenośnik sypie węgiel do wozów. Także niezależnie od tego, czy wozy są na załadowni, czy nie ma, górnicy węgiel w ścianie mogą wydobywać.
chodniki, które mają służyć kopalni 50, nawet 100 lat, są drążone w skale, dlatego że skała jest materiałem niepalnym i te chodniki w skałach nie są tak zaciskane, jak są zaciskane w węglu. Natomiast pokłady węgla kamiennego na Górnym Śląsku są nachylone. I pokład węgla kamiennego mamy tam 17 metrów niżej. Aby górnicy mogli dotrzeć do tego pokładu, trzeba było wydrążyć taki chodnik nazwany upadowo. Gdyby pokład węgla był powyżej, to by trzeba było wydrążyć chodnik nazwany pochylnią. Nachylenie tego chodnika w czasie drążenia musi być kontrolowane. Górnicy kontrolują, czy jest drążony zgodnie z zadanym upadem. Jak to robią, za chwilę zobaczymy. Chodnik jest zabezpieczony taką obudową. To są łuki stalowe, łuki podatne. Ta część, górna część to jest stropnica albo po górniczemu kapa, ługociosowy albo noga. One są skręcone takimi zamkami. Jeżeli upadowa jest drążona na dół, w tym kierunku na dół, geodeta zjeżdżając wiesza takie łaty miernicze. Te łaty nam pokazują nachylenie, z jakim ta upadowa musi być drążona. Są przeciągnięte 3 sznurki. Jeżeli ten chodnik ma być zabezpieczony obudową tam z przodu, to jeden górnik przykłada do strzałki stropnicy stolisko i lampę w ten sposób, a drugi z drugiej strony, z tej strony świeci przez te 3 sznurki i mówi mu podnieść lampę do góry albo na dół, aż światło tej lampy pokryje się z kierunkiem tych 3 sznurków. Jeżeli od tego sznurka do strzałki stropnicy jest metr, to tam, gdzie ma być chodnik zabezpieczony obudową, musi być metr. 20 metrów, dalej metr, 50 metrów, dalej metr. Wystarczająco dokładny sposób kontroli drążonego chodnika i bardzo prosty. Już w latach 70. mieliśmy lasery na dole, ale laser wymaga zasilania, wyłącznika i bardzo solidnego posadowienia, a to jest wystarczająco dokładne. W takich chodnikach nachylonych też odbywa się transport wozami. Zdarza się, że wóz odepnie się z haka, czy zerwie się lina, to na dole taki wóz ma bardzo dużą prędkość. Gdyby się wykoleił, to potrafi wyrabować kilka drzwi obudowy, doprowadzić do zawału tych skał stropowych. Dlatego budujemy takie łapacze. Jak to działa? Ano jak wóz przejeżdża powoli, to ostrzy sprzęg powoduje, że ten łapacz sobie tak klapie. Natomiast jak jedzie za szybko, łapacz jest postawiony i wóz jest zablokowany. A te łapacze są nazywane przez górników psami. Także mamy, widzisz, w kopalni widzą, mamy psy. Wiedziałeś o tym, że w kopalni mogą być psy? Co? No widzisz. Teraz będziesz się mógł pochwalić kolegom czy koleżankom w klasie, że widziałeś w kopalni na dole psa. Dobra, jeszcze raz. Nie myślę, że masz przybór, kurwa. No. Ja mam w ręce taki kilofek górniczy. W kopalniach węgla kamiennego takie kilofki noszą w sobie kierownictwa
dozoru wyższego czy od kierownika oddziału zwyż. Z jednej strony jest to taki symbol władzy, a z drugiej strony przyrząd przydatny do wielu czynności kontrolnych. Kto chce zobaczyć, jak się pracowało w takiej zabiece, można sobie tutaj przejść i o jeden kierunek. Czy chcesz ich zobaczyć? No chodź. Zobaczyć. Co jest? Ja wspominałem o tym, że pracowało się 12 godzin. To nie było takie pełne dnia, jest taka duża sala zborna z ołtarzem świętej Barbary i sztygar, taki niepracujący przodowy, czytał listę, mówi: ty dzisiaj idziesz do zabierki, ty do ściany, ty do transportu, a ty dzisiaj idziesz do domu, bo dla ciebie pracy nie ma zbytu na węgiel. Albo pracowało się turnusami, 2-3 tygodnie pracy, tydzień wolnego. Potem górnicy szli przed ołtarz świętej Barbary i przed zjazdem śpiewali godzinki, a po wyjeździe modlili się, dziękując za bezpiecznie przepracowaną szychtę. Te modły prowadził najstarszy górnik nazywany śpiwokiem. Potem górnicy szli do olejarni, jak były lampki olejowe, i nabierali oleju. Przeważnie był to olej rzepakowy. Każda lampka miała taką kreskę i nazywana szychtą i nalewało się oleju pod kreskę, pod szychtę. Jak górnikowi kończył się olej w lampce, to miał pół godziny czasu na to, żeby udać się pod szyb i wyjechać. Górnicy nie mieli zegarków. I od tej kreski do dnia dzisiejszego górnicza główka jest nazywana szychtą i trwa 7,5 godzin. Liczy się od chwili wejścia do klatki do chwili wyjścia. Czas potrzebny na to, żeby przyjść do łaźni, przebrać się, a po wyjeździe wykąpać się i przebrać, nie jest zaliczany do czasu pracy.